Ktoś z tych poprzedzających nas młynów doniósł, że jest tu Żyd. Nazajutrz przyszli do naszego młyna. Moja mama wszystko słyszała i rozumiała na dole, pod tymi deskami to było bardzo łatwo. Ten Niemiec postawił całą rodzinę pod ścianą, czyli pan Woliński, jego żona i 2 dzieci. I wszystkich po kolei pytał, czy tu są Żydzi, więc pan Woliński powiedział, że nie ma. I pani Wolińska to samo, i syn to samo, a podszedł do tej dziewczynki, pokazał jej zegarek. To już opowiadanie mamy. Pokazał jej zegarek, pyta się, chcesz ten zegarek? To tak ładnie tyka? A ta Janeczka się nazywa, powiedziała, nie, my nie potrzebujemy zegarka, u nas tylko ksiądz ma zegarek, bo on musi dzwonić na modlitwy, ale my to jak jest jasno, to wstajemy, jak jest ciemno, to idziemy spać. Nie potrzebujemy zegarka, więc facet się zezłościł i wrzasnął na nią, są tu Żydzi czy nie? To ona powiedziała, u nas nie, ale może w lesie, bo u nas tatuś powiedział, że nie wolno. I wtedy on dał rozkaz żołnierzowi, ażeby kolbą karabinu sprawdził, czy jest coś pod podłogą, to wtedy będą szukać. I ja naprawdę nie wierzę w Boga i nie jestem człowiekiem religijnym. Wszelki mistycyzm jest mi niedostępny. Ale żołnierz zapukał w ten słup i nie było echa. To się mówi palec Boży, albo jak inaczej. W każdym razie nie było echa i oni opuścili to miejsce. Przychodzi jakiś Niemiec i mówi, że tu są Żydzi. A mama mówi, skąd, jak? Po niemiecku do niego, że tu są Żydzi. A on mówi, mama mówi, no to nie ma, no szukaj, no. I ponieważ był taki trzon kuchenny, taki z kafelków i obok była piwniczka taka nieduża. Pokazuje na te drzwiczki od tej piwnicy, kazał otworzyć, mnie za kołnierz do tej piwnicy, żeby tam odgarniać, żeby zobaczył, co tam jest. No okazało się, że nic nie ma. A ten szwab wyprowadził mnie przed dom, wyjął pistolet, przystawił mi do skroni i pyta się, kto tutaj mieszka? Ja wtedy nie wiem, jak się czułem. W każdym bądź razie taka mgła przed oczami i horyzont mi się tak chwiał, tak jak taka duża fala na morzu i jakąś łódeczką się płynie i to tak wszystko skacze na dół, do góry. I wreszcie ja mówię, że ich, mein Bruder, meine Mutter. Kopnął mnie, zostawił, poszedł z powrotem. I po chwili zaczęli żandarmi, wie pani, do drzwi walić. No jak to zaczęli walić, także ojciec widzi, że tu się nie przelewa, przez Judasza spojrzał, patrzy, że na dole stoją z karabinami już, wie pani, Niemcy, a przy drzwiach w skórze taki, w kapeluszu, wie pani, cywil taki. I wali do drzwi, otwierać, policaj mówi. No, ojciec nie bardzo chciał otworzyć, ale zobaczył, że on jeden jest, tego otworzył. Otworzył i zamknął drzwi zaraz, wie pani. I zaczęła się szamotanina tam, wie pani, zaczął tego, ojciec go tam powalił na ziemię, tego, a ten zaczął krzyczeć, żeby strzelali. I oni serię puścili przez drzwi, wie pani, drewniane, ojca poranili. I ojciec jak był ranny, tak krzyczy, Basia, uciekajcie, mówi, przez okno mówi, uciekajcie czym prędzej, bo będzie gorąco.
No i ojciec widzi, że nie przelewki i wziął se, strzelił w głowę i dobił się, samobójstwo popełnił, żeby go nie wzięli, wie pani, na tortury, na męki, żeby tam wydawać resztę.